Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na zakupy na Malcie, dlatego że i tak musimy je zrobić, więc przy okazji pokażemy Wam, jakie mniej więcej są ceny na Malcie. W naszej okolicy akurat nie mamy żadnego dużego supermarketu, dlatego musimy jechać trochę dalej i zabieramy Was na zakupy do Lidla, dlatego że Lidl jest jedynym dużym supermarketem, który jest w miarę blisko od nas. Dlatego też tam dzisiaj pójdziemy i zobaczycie przykładowe ceny zakupów spożywczych na Malcie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Nieważne w jakim kraju, ale w Lidlu człowiek czuje się jak u siebie, dlatego że w Lidlu zawsze rozpoznaje się te same produkty. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy zakupy od chleba. Takie małe bułki na przykład kosztują 18 centów. A już bagietka 59. To, co mnie osobiście trochę zszokowało na Malcie, to są ceny owoców i warzyw, które uważam, że są dosyć wysokie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Pomarańcze na przykład 2,69, cytryny euro 95, granat 2,59, ananas euro 95. Jabłka oczywiście w zależności od rodzaju, ale najtańsze są za euro 85. Marchewki za euro 39. Tu już mamy więcej warzyw, na przykład ziemniaki, w zależności od rodzaju, albo 85 centów za kilogram, albo euro 49. Nawet są jakieś za prawie 3 euro. Cebula za 89 centów i pomidory. Też różne ceny w zależności od rodzaju. Od 2,19, 2,39, nawet 2,50. Tutaj mamy sałatę lodową. Euro 19. I na przykład bakłażany 2,35. Zobaczymy jeszcze, ile kosztują pieczarki. Pieczarki 2,19. Albo takie mniejsze za euro 89. Teraz czas na takie podstawowe produkty, czyli na przykład cukier. Kilogram cukru kosztuje 69 centów, a tutaj mamy mąkę 47 centów, więc wydaje mi się, że bardzo podobnie do cen polskich. Paczka 10 jajek kosztuje euro 89, a 15 jajek 2,49. Cześć. Jeśli chcemy sobie kupić płatki śniadaniowe, płacimy prawie 2 euro. Pokażę Wam też ceny kawy, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Kawy rozpuszczalnej już nie sprawdzam, bo sama też jej nie kupuję. Natomiast taka zwykła kawa, jak tutaj, to jest opakowanie 250 gramów. Kosztuje euro 99 albo euro 59. Tutaj mamy inne słodycze, na przykład czekolada. Tabliczka białej czekolady kosztuje 69 centów, a za zwykłą mleczną zapłacimy 59 centów. Ja dzisiaj biorę mleczną. I dalej mamy ciastka, na przykład wafelki. Proszę bardzo, wafelki można kupić już za 99 centów.
I ciastka, które znamy bardzo dobrze z Lidlu w Polsce, też kosztują 1 euro. Zawsze jak jestem za granicą, to tęsknię za Polską, a szczególnie za produktami mlecznymi, które uważam, że w Polsce są dosyć tanie, a za granicą wręcz przeciwnie. I tutaj na Malcie jest podobnie. Sery, jogurty, tego typu rzeczy są dosyć drogie. Zresztą sami zobaczcie, na przykład na ceny serów. 2,80 za 400 gram. Jeśli chcemy kupić taką paczkę sera już pokrojonego, 400 gram, no to kosztuje 3 euro. Oczywiście w zależności od rodzaju, ten, który znaleźliśmy tutaj, jest dosłownie najtańszy. Na przykład takie małe jogurty, 150 gram, można kupić za 25 centów. A mleko, litr mleka, najtańsze jakie udało nam się znaleźć, za 75. Więc ostatecznie nie jest tak źle. Dobra, jesteśmy w świecie mrożonych warzyw. Mrożona kukurydza za 1 euro. I na przykład kilogram mrożonych warzyw, takiego miksu, euro 59. Tu są ryby. Ja osobiście nie jem, ale pokażę Wam. Może Was to ciekawić. Prawie kilogram filetów jakiejś ryby, która nie wiem teraz jak nazywa się po polsku, 6,50. Ale jak już chcemy łososia, no to 3 razy 125 gramów to jest 10 euro. Więc już droższa impreza. Frytki, 2 kg frytek, moi drodzy, 3 euro. Albo kilogram za euro 29. Lub też 3 kg za 2,79. W zależności oczywiście od firmy. Generalnie w Lidlu są ceny w porządku w porównaniu do sklepu, który na przykład mamy w swojej okolicy, która jest bardzo turystyczna. Widać sporą różnicę, jeśli chodzi o to właśnie o ceny zakupów spożywczych. Ile kosztuje na przykład litr oleju? Olej kukurydziany, euro 65. A tutaj jest inny olej do smażenia za euro 39. Pesto, słoiczek pesto, 190 gramów, możemy kupić za euro 29. Makarony w każdym Lidlu takie same, 39 centów za pół kilograma. Spaghetti 39, w takich granicach około 40 centów za pół kilograma makaronu, więc myślę, że bardzo podobnie jak w Polsce. A tu przykładowe ceny na przykład za iced tea. 89 centów za 1,5 litra. Aha, i jest też gwiazda całej Malty, czyli napój Kini, tutaj w wersji dietetycznej. Ale nieważne, ze względu na to, czy dietetyczne czy nie, kosztuje euro 55. Tutaj Kini normalne. A przy kasie kolejna popularna rzecz na Malcie, czyli marcepan. Takie małe opakowanie kosztuje euro 29. Zakupy już za nami, ponieważ do Lidla nie przyjeżdżamy na zakupy codziennie, więc musieliśmy kupić trochę więcej rzeczy, zrobić większe zapasy na dłużej. Dlatego też nie dało się zrobić wyzwania, co można kupić na Malcie za 10 euro. Za nasze zakupy w sumie zapłaciliśmy prawie 43 euro, ale wystarczą nam one na około tydzień. Niektóre rzeczy nawet dłużej, bo musieliśmy kupić jakieś rzeczy jeszcze do mieszkania, do czyszczenia i tak dalej, więc wydaje mi się, że całkiem w porządku. Ceny widzieliście, możecie sobie sami porównać, czy są wyższe niż w Polsce, czy niższe. Nas już długo w Polsce nie było, prawie pół roku, więc też coraz trudniej nam jest porównywać do cen w Polsce, bo już ich tak dokładnie nie pamiętamy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśni Wam on, jakie mniej więcej są ceny produktów spożywczych na Malcie. Możecie je porównać do miejsca, w którym mieszkacie
i dać znać w komentarzach, czy jest drożej, czy też taniej. Dzięki i do zobaczenia.